Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Dzisiaj unboxing vintage, cofamy się w czasie do połowy lat 80. i tak naprawdę powinienem rozpocząć dawno temu, gdzieś za górami, za lasami i morzami, była sobie na wyspie taka firma jak Fujimi. Dokładnie. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować model od japońskiej firmy Fujimi. Ten model już chyba nie jest produkowany. Zresztą sama firma niestety nie istnieje już. I chciałbym Wam zaprezentować model, który w wersji dwuosobowej, mówię tutaj o F-16B, ukazał się w 1984 roku. No i następnie pojawiały się jego reedycje. Ja mam najprawdopodobniej model, który pochodzi z początku lat 90. ubiegłego wieku, ale niczym się nie różni poza tą białą otoczką na artboxie. Napis jest ten sam, który był poprzednio. Jest to oczywiście F-16B plus Fighting Falcon Wolfpack. Tak prezentuje się pudełko, tak kiedyś pakowano pudełka. Czasami się zdarza, że niektóre firmy do dzisiaj tak pakują, na przykład patrzmy na Hasegawę. No i tu mamy właśnie Shuzooka City, gdzie swoją fabrykę miała firma Fujimi Mokei w Japonii. Mamy wszystko bardzo dokładnie, czytelnie opisany model. Również kalkomanie, uzbrojenie jest pokazane, w którym miejscu należy przykleić. Już to znajduje się na pudełku. No i następnie mamy pokazane inne modele, jakie pojawiły się od firmy Fujimi. Więc pudełko prezentuje się tak. No i teraz co mamy? To jest oczywiście z rynku wtórnego, ten model zakupiłem. Chciałem zobaczyć, jak to kiedyś były produkowane właśnie modele, no i że w latach 80. już produkowano ten model. Tu mamy oczywiście kalkomanie i nie mam zielonego pojęcia, czy one będą się jeszcze nadawały, ponieważ zwróćcie uwagę, że już tutaj pożółkły. Żółte tak samo zmieniły już odcień. Tak mi się przynajmniej wydaje, na pewno na pożółknięcie kleju, który znajduje się pod nadrukiem. No i moi mili, mamy F-16 od Fujimi. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy firmy produkujące modele same produkowały również kalkomanie, nie zlecały tego na zewnątrz. No i teraz najwyższa pora, żebyśmy zapoznali się z instrukcją, a następnie z elementami modelu. No i zaczynamy od instrukcji, jak to u mnie bywa. Japończycy mają dość dziwny sposób drukowania, powiem Wam, swoich instrukcji. One są zupełnie inaczej drukowane aniżeli w czasach nowożytnych, tak? Bo to można powiedzieć, ten model sklejali ojcowie, a może nawet i dziadkowie obecnych młodych, posłuchajcie, adeptów modelarstwa. Tu mamy samolot amerykański stacjonujący najprawdopodobniej w Korei. On się właśnie nazywa Wolfpack, czyli mamy jedno oznaczenie. Tu mamy wszystko opisane, gdzie która kalkomania powinna iść. No oczywiście mamy w rodowitym języku producenta opis wszystkich elementów. Mamy tak samo pokazane ramki. A na drugiej stronie, proszę bardzo, tak prezentuje się instrukcja. I powiem Wam, że te kiedyś instrukcje były naprawdę bardzo fajnie prezentowane. Były odstępy między tymi elementami. Na przykład tutaj już widzimy, że mamy, proszę bardzo, wnętrze kabiny pilotów i od razu mamy pokazane kalkomanie, gdzie mamy je nakleić. Co prawda na dzisiejsze czasy ten model powiedzmy nadaje się, inaczej, odbiorcą tego typu modeli jest taki typ jak ja, który sklejał właśnie w tamtych czasach
modele. Mam niesamowicie miłe wspomnienia. Jest to model w dużej mierze uproszczony, ale te modele przynajmniej mi sprawiały niesamowitą frajdę. Czy on jest, no na pewno jak byliśmy mali, powiedzmy, nie mieliśmy takiej wiedzy na temat modelarstwa, narzędzi przede wszystkim, no to powiem Wam, w pewnym sensie był też i można powiedzieć trudnym modelem, no bo tutaj na początku to widzimy kilka elementów, tak, ale już dalej na przykład jest dużo więcej elementów i to trzeba było bardzo ostrożnie już wklejać. Trzeba było też uważać. No i tu mamy ponownie pokazane właśnie elementy, pylony przyklejamy sobie, do których należy odpowiednią amunicję przymocować, na przykład rakiety, bomby, zbiorniki z paliwem. I tutaj powiem Wam nawet teraz, a nie, jest, posłuchajcie, jest po naszemu napisane, numer farby mamy, grey i podane FS. No biały, no to mamy biały, tak. Tutaj sobie malujemy, to jest zbiornik z paliwem. Tutaj mamy drugi zbiornik z paliwem mniejszej pojemności. I mamy, proszę bardzo, tutaj popisane, nie ma producenta farby, jest tylko FS podane, posłuchajcie. No, że jest to szary OFS taki. Tutaj mamy to samo. Następnie co mamy ciekawego jeszcze opisane? Kolor stalowy, biały, stalowy, srebrny. Kiedyś tak się właśnie na przykład ciemnozielony, tak, white, no to wiadomo, teraz mamy pewnie white'ów by było który odcień. No i tu mamy, proszę bardzo, tak samo kolejne pokazane właśnie farby, kolory, tak samo jak na przykład golenie podwozia pomalować. Jest to, powiem Wam, trzeba się troszeczkę wczytać, popatrzeć na to, bo jest to zupełnie inna instrukcja w stosunku do dzisiaj. Tu byśmy mieli oddzielnie każdy element, jak sklejamy. Może byłyby zaznaczone czasami kolory, no na przykład tak jak ostatnio Wam pokazywałem model, to też jest tam właśnie zaznaczony odpowiednik. Tu mamy właśnie też white, flat black mamy i mamy wszystko jasno opisane. No i mamy tutaj oczywiście króciutką notkę o samym modelu, który po prostu sklejamy. No i tutaj mamy w języku oczywiście japońskim, ale również w języku angielskim. No i teraz zajrzymy sobie do poszczególnych elementów. Czy są oznaczone ramki jakoś? Tutaj mamy... Nie, tu są tylko i wyłącznie elementy pokazane, ponumerowane. No i powiem Wam, zwróćcie uwagę, wszystkie powierzchnie są gładziutkie. Nie ma tutaj żadnych, powiedzmy, wzorów, więc no, tutaj dopiero się detale pojawiają na skrzydle. Na skrzydle też mamy jeden z pylonów właśnie, do którego mocujemy rakietę. No i w ten sposób kiedyś wyglądały modele. Nie było nitowania. No, mamy właśnie też tutaj te elementy. Nie było nitowania i teraz tak, jak to jest wklęsłe czy wypukłe? Tak, elementy są wypukłe. Teraz mam nadzieję, że zobaczycie. Kiedyś trend w modzie był taki, że formy nie było zbytnich technologii i po prostu, żeby linie podziału były widoczne, no to one były nanoszone na matrycę w ten sposób, że po prostu tworzyły zewnętrzny wzór, był nie wklęsły, tak? Teraz mamy to wszystko wklęsłe. Wklęsłe w sensie detal na tym. Tak prezentują się fotele. I powiem Wam, że kiedyś liczyło się, żeby mieć radochę z modelu. Oczywiście byłoby fajnie, żeby on jak najbardziej ukazywał ten model, który sklejamy.
Teraz czasami mam wrażenie, że niekiedy jest zbyt duży nakład pokazany, bo na przykład w dzisiejszych czasach zapewne wiele tych elementów byłoby już oddzielnie, tak samo jak i tutaj mamy właśnie, tego nie można obcinać. No, na pewno wiele elementów byłoby dużo lepiej zrobionych. Zresztą macie unboxingi, chyba nawet, a nie, to jest B, a macie na pewno unboxing F16A od Italerii, możecie sobie porównać. No, niezachwycający na dzisiejsze czasy model. Jedynie na pewno niektórzy mogą mieć niesamowicie miłe wspomnienia. Teraz zwróćcie uwagę na oszklenie kabiny. Jest ono wykonane w całości, ale tu warto zwrócić uwagę na to, że jest ono przydymione i nie jest to wpływ lat leżenia, oczekiwania, aż jakiś typ go sklei. Po prostu to oszklenie jest tak wykonane. Szkoda, że dzisiaj producenci pomijają ten detal i na przykład w odrzutowcach takich jak F35, czy też nawet w F16 powinny być takie delikatnie przydymione szyby. No i tu mamy pierwsze uzbrojenie, to są elementy, czy tu coś mamy napisane? White Bomb, tak, GBU-10 laser, tak, tu mamy właśnie bomby laserowo naprowadzane. Powiem wam, nie spodziewałem się tego, że jest opis, co to jest za, bo niektórzy nie wiedzą, mogą wiedzieć, wziąć to za na przykład rakietę, ale nie, to jest specjalne bomby laserowo naprowadzane, które przebijają się w ten sposób przez przez budynki, przez schrony praktycznie czasami, z tego co gdzieś widziałem na filmie, chyba do 3. piętra wchodzą i dopiero eksplodują. I też widziałem, tylko nie wiem czy dokładnie to, że ta bomba ma normalnie stateczniki, które pozwalają na zmianę kursu. Tu mamy zbiorniki z paliwem i tak samo. Tu mamy akurat, zwróćcie uwagę, wklęsłe linie podziału. Tu wszystkie elementy są wklęsłe, chociaż jak się przyjrzycie na ten element tutaj, to jest on częściowo wypukły. I tak samo tutaj mamy, no rakiety wyglądają no dość, powiem wam, na tamte czasy były super, no na dzisiejsze czasy wyglądają dość prymitywnie, tak? Tu mamy tak samo, że to jest Sidewinder AIM-9J. Bardzo fajnie też jest to opisane właśnie na ramce. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że w ten sposób to jest opisane. Nie pamiętam jak aktualnie na przykład, no nie widziałem tego typu opisów. No i tu mamy ramkę D z tego wynika, bo tu mamy F16B, tu mamy fragment właśnie, element zapewne wymienny, ponieważ można też zakupić, znaczy w ogóle Fujimi wydało też jednomiejscową wersję FA16, chyba jako pierwszy wyszedł. No i tak samo, zwróćmy uwagę na to, że detal praktycznie nie istnieje. Wszystkie te linie, ale wiecie co, tu są wklęsłe. Tu są z kolei linie wklęsłe. Na tym tutaj wypukłe, a tu są wklęsłe. No, powiem wam, niezła kombinacja. I ten element oczywiście wklejamy, tak, to jest góra, tutaj wklejamy na górę. No i teraz zobaczymy sobie kadłub. Kadłub ma bardzo delikatny wzór, ale jeżeli chodzi o pewne elementy, no to ma zachowane. Tylko że one są bardzo delikatne, nie są zbyt takie, powiedzmy, za bardzo wklęsłe, czy też wypukłe. I tutaj mamy tak samo, elementy są, ten detal jest uwypuklony. Tu mamy wylot karabinu maszynowego, ale powiem wam, że naprawdę ten model nie jest głupio zrobiony. I chyba nawet skuszę się na sklejenie tego modelu tak prosto z butelka, z pudełka. Tak jak kiedyś to sklejaliśmy. Tu mamy wylot z silnika.
element wklejany z tyłu właśnie, dysza wylotowa. No tu mamy elementy podwozia. Tak samo tutaj nie mam gdzie do jakiejś klapki, najprawdopodobniej ewentualnie do klap. No mamy tak samo tutaj jeszcze jeden pylon. Chyba że to jest co innego. Nie no, powiem wam, że na tamte lata to zapewne był to rewelacyjny model. No i tu mamy dół kadłuba, wnękę. A jak tu są znowu linie? Wklęsłe. Wypukły element. Wklęsły. No powiem wam. No i tu mamy oczywiście hak do lądowania na lotniskowcu, ale również na lotniskach są specjalne liny awaryjne i nie ma problemu, żeby ten hak nie był użyty. Są systemy właśnie, najpierw są, z tego co pamiętam, chyba liny właśnie z takimi rolkami, które wyskakują z lotnisk, następnie, no chyba pierwsza jest siatka. Jeżeli zerwie siatkę, następnie są dwie liny, a na końcu jest taki, nie pamiętam jak to się nazywa, ale w każdym razie taki fragment wyłożony bardzo elastycznym takim materiałem przypominającym błoto. Można powiedzieć tak, że się samolot po prostu w nim zapada. No, powiem wam, to wszystko. No i dobra, dzisiaj bohaterem unboxingu vintage był F-16 wersji B, Wolfpack od japońskiej firmy Fujimi. Wyprodukowany najprawdopodobniej ten został na początku lat 90., ale ogólnie rzecz biorąc ten model istnieje od 1984 roku. Oj, fajne to czasy były. Dziękuję wam bardzo za uwagę, miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.